No i przy okazji w tym nagraniu wyjaśniłem w sposób nieufologiczny zagadnienie tego, że rakieta nie była obserwowana na 100%. To jest wyjaśnienie dla sceptyków z różnych forów, którzy wątpią, co? Nie wiadomo, co oni tam widzieli. Nie ma innego wyjścia. Tylko eliminujemy. Rakieta to nie była i panele nie mogły być. Udowadniam to w nagraniu H20. Tutaj wstępnie to przedstawiłem nieufologicznie, więc nie mogli nic innego widzieć. Nie mogło nic wtedy lecieć równolegle do Apollo 11, razem z nimi. To jest po prostu niemożliwe. Nie ma czegoś takiego, że coś sobie lata w kosmosie od po prostu i sceptycy będą mówić, no coś tam było, tylko my jeszcze nie wiemy, co to mogło być. Nie, coś takiego nie istnieje. Nie istnieje. Jak Sherlock Holmes robimy, eliminujemy to, co jest możliwe. Jeżeli wyeliminowaliśmy to, co jest w ogóle możliwe, to zostają nam te rzeczy, które się ludziom wydają niemożliwe. No i właśnie tą rzeczą niemożliwą, która się wydaje wszystkim ludziom, są kosmici, a dla mnie jako inżyniera, no po prostu patrzę na te wszystkie dowody, jest oczywistą sprawą, że kosmici nas obserwują, bo mamy tyle dowodów w dziedzinie ufologii, tyle przypadków, że to by musiało być największy spisek na świecie, że dziesiątki tysięcy ludzi się porozumiały, że oni będą wymyślać, prawda, jakieś fejki, preparować i tak dalej. No po prostu spiskowa teoria dziejów do 10. potęgi. No, ale to już przy ufologicznych, no nie mogłem się powstrzymać. Na zakończenie tego nagrania a teraz podam arcyważną, czy może arcyciekawą, po prostu ciekawostkę. Te informacje znają nieliczne osoby w Polsce, może jacyś specjaliści. To była bardzo skomplikowana operacja. Zobaczcie, jak to było misternie zaplanowane. Działo się to w pobliżu Ziemi. Po 1/16 trasy na Księżyc. Najpierw statek Columbia wraz z modułem serwisowym oddzielił się od 3. stopnia rakiety. Bo te dwa moduły to był komplet. Jak już mówiłem na początku, że były połączone prawie do końca misji. Lądownik księżycowy znajdował się wewnątrz szczytowej części tego 3. stopnia rakiety, zwanej adapterem. Był on przykryty 4 panelami, ten lądownik. Te 4 panele to były elementy konstrukcyjne adaptera i lądownik był w tym adapterze. Każdy z 4 paneli miał długość około 6 metrów. To tak dla wyobrażenia sobie tego wszystkiego podam. I te panele musiały być odrzucone pirotechnicznie i sprężynowo, aby umożliwić dostęp do lądownika. A więc, gdy one zostały odrzucone na boki, to poleciały w przestrzeń kosmiczną. I tak sobie leciały i leciały z prędkością 2,5 metra na sekundę, jak pamiętam. Cały czas się oddalając od reszty. Czyli od rakiety i statku kosmicznego. Panele sobie poleciały w kosmos. W tym momencie oddalały się prostopadle do lotu statku astronautów.
No bo mówimy o oddalaniu. One też leciały wraz, miały tą prędkość początkową nadaną zgodną z prędkością rakiety. To było złożenie jakby wektorów. Ale się oddalały prostopadle. Do lotu statku astronautów oraz rakiety z adapterem i lądownikiem. Dlatego nie mogły być one potem obserwowane przez astronautów, przez szybę pojazdu. A NASA wmawiała wszystkim kit, że jeden z tych paneli leciał aż do Księżyca, równo ze statkiem Apollo. I ludzie uwierzyli w te bójdy na resorach. Naprawdę, śmiech mnie za każdym razem, jak o tym mówię, to się śmieję, no bo po prostu to jest śmieszne. Lecz ja to wszystko wyjaśniam w innym odcinku. Te szczegóły tych fejków NASA oraz ich obalenie przez moją skromną osobę. Załóżmy, że jestem skromny, chociaż nie wszyscy się z tym zgadzają. Możecie się dowiedzieć o tym wszystkim w nagraniu H20. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak to wszystko było misternie zaplanowane. Oto najciekawsze elementy tego planu. Rakieta miała 3 stopnie, a nie 1, bo tak było wydajniej. A może nawet było to jedyne możliwe rozwiązanie. Potem była skomplikowana operacja wyciągania lądownika, co za chwilę Wam opiszę w szczegółach. To będzie bardzo interesujące. Na Księżycu lądowały 2 części, a 2 były na orbicie Księżyca. 2 części, 2 moduły, można powiedzieć. Ponadto na Księżycu trzeba było znaleźć płaskie miejsce do lądowania. Inaczej groziła totalna katastrofa. Mówiąc delikatnie, żeby nie używać słów podobno niemile widzianych przez to medium. Następnie start z Księżyca był realizowany jedynie górną częścią kompletu lądującego, a dolna część została na Księżycu na zawsze i można ją oglądać na zdjęciach satelitarnych z chińskich i amerykańskich sond. No i jak już się wzniosła ta górna część, to ona się na orbicie Księżyca połączyła z modułem dowodzenia, tym dwuelementowym. Nieźle, prawda? Zawsze jestem w szoku, gdy o tym wszystkim myślę. To jest naprawdę niesamowite i fascynujące. I z ilu cała misja się składała elementów, wystarczy, że jedna rzecz by nie zatrybiła i by była klęska tak zwana. W ogóle to był to po prostu prawdziwy cud, że ci astronauci misji Apollo 11 nie zginęli w trakcie misji na Księżyc. Celem manewru było odlecieć na bezpieczną odległość od rakiety, aby uniknąć kolizji z nią podczas obracania całego zestawu. A dlaczego musieli się obrócić? No bo byli tyłem do Księżyca. Prawda? Tyłem do Księżyca, bo rakieta była skierowana w stronę Księżyca. No oni, żeby wyciągnąć lądownik, to się byli ustawieni tyłem do Księżyca. No więc musieli się obrócić, żeby lecieć z powrotem w kierunku Księżyca. I drodzy Państwo, zauważmy przy tym, że panele to już w tym momencie były ponad kilometr od nich. No to wyliczyłem. Załóżmy, oszacowałem, że to
trwało minimum 8 minut. Już nie szukałem tej informacji. Minimum 8, więc ponad kilometr. Jakby było trwało to pół godziny, no to było proporcjonalnie więcej kilometrów. Więc te panele to już były daleko, to już ich nie było, już w tym momencie one były ledwo dostrzegalne, one już nie stanowiły zagrożenia. Czyli zagrożeniem była rakieta. No więc się oddalili od tej rakiety silniczkami tymi manewrującymi i gdy byli bezpieczni, no to Collins obrócił pojazd tak, aby lądownik był z przodu, na nosie statku, przed modułem dowodzenia. Czyli taka konfiguracja, był lądownik na nosie, potem w środku moduł dowodzenia, a z tyłu moduł serwisowy, bo tam były główne silniki z paliwem, którym mieli sobie nadać pędu, żeby dolecieć do Księżyca szybciej. Czyli ten lądownik był z przodu na nosie statku, przed modułem dowodzenia. I tak sobie polecieli w kierunku Księżyca. No więc, czyli od tego momentu, jak można policzyć, jak to była tam któraś godzina, chyba 4 lotu, to potem jeszcze prawie 3 doby lecieli już w tej konfiguracji do Księżyca. Dlatego jak oni wysłali ten 3. stopień w kierunku Słońca, na orbitę Słońca, w kierunku Księżyca docelowo na orbitę Słońca, to 3. człon rakiety pomknął całkiem inną trajektorią i nie mógł być w 3. dobie lotu obserwowany przez astronautów przez okna statku kosmicznego. I to potwierdziła NASA. Oni się pytali NASA i NASA powiedziała, że 3. stopień rakiety jest tam bodajże 11 000 kilometrów od nich był. Czyli wyobraźcie sobie, Ziemia ma 6 000 kilometrów, promień Ziemi, średnica 12, no to był jak średnica Ziemi. W takiej odległości był ten stopień rakiety. No więc wiadomo, że był niedostrzegalny fizycznie.